Witam wszystkich serdecznie. Na dzisiejszym czytaniu zadamy sobie pytanie, jakie zmiany mogą pojawić się w Waszym życiu w najbliższych tygodniach lub też w najbliższych 1-2 miesiącach, tak? Mamy podział na dwie grupy. Tu jest pierwsza grupa i grupa numer 2. Skorzystamy również z kart wyroczni. Przechodzimy więc do grupy numer 1. Zanim wyciągniemy sobie karty Tarota, zobaczymy, w jakich aspektach tutaj mogą pojawić się zmiany w Waszym życiu w najbliższym czasie. Dla grupy numer 1. Ok, wyciągniemy 3 karty. I zaraz przyjrzymy się im dokładnie. Co tutaj się zadziewa? W pierwszej karcie mamy informacje o niedokończonych jakichś sprawach, nieprzerobionych jakichś lekcjach, braku zamknięcia pewnych rzeczy. No i nadszedł czas, aby zbliżyć się do końca jakiegoś cyklu, projektu, przerobienia też jakichś lekcji albo też umiejętności. A więc tutaj, zanim ruszymy naprzód dalej, ważne jest, aby pogodzić się z tym, gdzie obecnie jesteśmy, tak? Trudno bowiem będzie ruszyć dalej, jeżeli pewne rzeczy są niedokończone lub też niewypowiedziane. Kolejna karta mówi o wspólnocie, o przynależności, o byciu także zauważonym i zrozumianym przez innych. Tutaj jakby na pierwszy plan wysuwa się kwestia rodziny i przyjaciół i znalezienie swojego miejsca na świecie. Ta karta sygnalizuje przynależność do jakiejś grupy. Ludzie tutaj są bardzo istotni, więc mogą być w Twoim życiu teraz ważne decyzje dotyczące właśnie przynależności. Tego, z kim dzielisz się swoimi problemami, z czym dzielisz się z drugą osobą, tak? I pojawienie się tej karty to jednocześnie akceptacja tej prawdy, tak, że każdy być może w naszym życiu ma jakieś wady, no i trzeba byłoby je zaakceptować, przyjąć jako coś, nad czym należałoby wspólnie popracować, tak. Czyli ważna będzie ta przynależność do rodziny, do przyjaciół, do jakiejś grupy osób. I kolejna karta, która mówi o tym, że w najbliższym okresie czasu może być ważne, żeby odłożyć pewne działania na później, żeby odpocząć, przemyśleć wszystko jeszcze raz, pozwolić też na to, żeby te marzenia się w naszym życiu mogły realizować, tak? To jest też informacja, że być może za dużo w ostatnim czasie pracujecie, za dużo zajmujecie się też rozwiązywaniem jakichś problemów, tak? Zaszedłeś już na pewno bardzo daleko i teraz jest czas na to, żeby zobaczyć efekty swojej pracy, odłożyć pewne rzeczy na bok, odpocząć i zobaczyć, jak one się realizują. Dobrze, przejdziemy teraz do Tarota. No i zobaczymy, co nam tutaj karty będą chciały powiedzieć dodatkowego
Zobaczmy, w jakiej sferze życia może tutaj nastąpić istotna zmiana dla Was. Jakiej sfery życia będzie dotyczyła ta zmiana? I mamy kartę Asa Buław. Mamy kartę 8 mieczy. I kartę 8 kielichów. As Buław wskazuje tutaj na nowy impuls, na pragnienie zmiany, na początek czegoś bardzo ważnego. Zwykle związane jest to z pracą, z kreatywnością, z życiem osobistym albo nawet z życiem seksualnym. To karta działania, inicjatywy. Więc coś tutaj Was mocno ciągnie do tego, żeby dokonać pewnych zmian, żeby pójść za czymś nowym, dokonać pewnych przetasowań w swoim życiu. 8 mieczy wskazuje natomiast na to, że możecie czuć się zablokowani albo uwięzieni. Prawdopodobnie we własnych myślach, jakichś ograniczeniach, no albo też w sytuacjach, które nie pozwalają Wam ruszyć do przodu. Może to dotyczyć właśnie pracy, relacji, miejsca zamieszkania albo jakichś zobowiązań, tak? 8 kielichów natomiast mówi, że będzie to czas odchodzenia od czegoś, co nie daje Wam po prostu satysfakcji, mimo że emocjonalnie mogło to być dla Was bardzo ważne. To nie jest taka ucieczka, tylko świadome odejście, świadoma decyzja, by poszukać czegoś w życiu, co ma większy sens. Więc zmiana, która tutaj się pojawia, może być zarówno w sferze osobistej, zawodowej lub relacyjnej. Tam, gdzie czujesz się zablokowany, tak? Więc mamy jakby te 3 sfery, ale jakby sami musicie ocenić, w której z nich czujecie się zablokowani. Karty pokazują, że macie potrzebę tej zmiany, ale tkwicie w jakiejś sytuacji, która Was mocno ogranicza. Zbliża się natomiast ten moment odejścia, moment decyzji, by zmienić swoje dotychczasowe nastawienie. W sferze zawodowej może to oznaczać zmiany w pracy lub też w kierunku zawodowym. Możecie czuć się wypaleni już i chcecie zacząć coś zupełnie nowego. W kwestiach relacyjnych może to oznaczać, że zakończycie jakąś relację, która Was mocno ograniczała, nawet jeżeli tutaj są nadal w Was jakieś pozytywne uczucia. No i w sferze takiej bardziej osobistej te karty mogą mówić o wyprowadzce, o zakończeniu jakiegoś zobowiązania albo wyjściu z takich toksycznych schematów, tak? Zobaczmy, na czym ta zmiana będzie dokładnie polegać. Na czym ta zmiana będzie dokładnie polegała? Mamy kartę Słońca. Kartę Kochanków. I kartę 6 mieczy. Zmiana będzie polegała przede wszystkim na wyborze swojego szczęścia, no i odejściu od tego, co już nie służy. Karta Słońca to karta jasności, radości, spełnienia, odwagi, tak? Pokazuje, że chcecie być autentyczni, bez ukrywania się, bez tłumienia swoich potrzeb,
że pragniecie tego swojego szczęścia, więc zmiana może polegać na tym, że wybierzecie po prostu siebie, swoją radość, swoje szczęście, to, co naprawdę Was uzdrawia, tak? Możliwe, że wcześniej stawialiście innych przed sobą, a więc partnera, rodzinę, czy też obowiązki, a teraz pragniecie już tego szczęścia w zgodzie z samym sobą, tak? Kochankowie to karta wyborów, często pomiędzy sercem a rozumem. Może oznaczać, że będziecie stali przed wyborem między dwoma osobami, albo zdecydujecie się na relację, która oparta jest na prawdziwym połączeniu. Może to również oznaczać wyjście z jakiegoś układu, z jakiejś relacji, która nie daje Wam tej bliskości, po to, żeby iść po prostu ku relacji, która jest dla Was bardziej partnerska. Karta kochanków pokazuje, że kluczowym elementem tej zmiany będzie decyzja, która będzie opierała się o miłość, ale zgodnie z Waszymi pragnieniami, z Waszym sercem. Szóstka mieczy natomiast to karta, która mówi właśnie o odejściu od trudnych sytuacji. To jest karta Brama i ona czasem mówi dosłownie o podróży, o wyjeździe, o przeprowadzce. Zmiana ta będzie polegać na opuszczeniu jakiegoś ciężaru, być może też toksycznych jakichś myśli, no albo też odejścia od przeszłości, która w jakiś sposób Was ograniczała. Więc tutaj te karty bardziej skłaniają się ku temu, że zmiany, które tutaj się pokazują, będą dotyczyły sfery Waszych relacji, partnerstwa, związków. Pokazuje się, że stoicie przed ważną decyzją życiową i chcecie wybrać przede wszystkim siebie i swoje szczęście. Opuszczacie jakąś starą sytuację, albo w sposób taki bardzo mentalny, albo też dosłownie, tak? Może więc to oznaczać zakończenie relacji, która nie daje Wam pełnej satysfakcji. Może to oznaczać wyjście z jakiejś roli, która Wam już nie odpowiada, w której tłumiliście swoje potrzeby, czy też w rodzinie, w związku, i rozpoczęcie nowego etapu, bardziej autentycznego życia, bardziej życia zgodnego z Waszymi pragnieniami. Zobaczmy, co będzie Waszym największym wyzwaniem w tym procesie. Co będzie największym Waszym wyzwaniem w tym procesie? I mamy kartę 3 kielichów, kartę królowej pentakli i 9 mieczy. Na wyzwaniu mamy trójkę kielichów, a więc możecie obawiać się reakcji swojego otoczenia, na przykład rodziny, przyjaciół, osób, z którymi jesteście emocjonalnie związani. Może to być trudne odejście od tych właśnie starych układów towarzyskich albo jakichś rodzinnych, no, które były dla Was kiedyś bardzo ważne, ale już Wam po prostu nie służą. Możliwe, że boicie się, czy inni zrozumieją Waszą decyzję o odejściu, no, albo że obawiacie się, że możecie stracić też czyjeś wsparcie, tak? Królowa monet to karta stabilności, poczucia bezpieczeństwa,
Karta troski też o innych, więc możecie się tutaj czuć odpowiedzialni za innych, może za dziecko, za partnera, za dom, albo mieć trudność z porzuceniem znanej Wam bezpiecznej jakiejś sytuacji finansowej, materialnej, nawet jeżeli ona w jakiś sposób Was ogranicza. Karta Królowej Pentakli pokazuje osobę, która trzyma wszystko jakby w ryzach, nawet jeżeli sama cierpi, więc zmiana może wymagać od Was spuszczenia pewnej kontroli i zadbania o siebie, a nie tylko o osoby wokół Was. No i 9 mieczy mówi o lękach, o bezsenności, o poczuciu winy, a także o czarnych scenariuszach, więc tutaj wyzwaniem dla Was będzie porzucenie jakby tych wewnętrznych niepokojów i obaw, tych wyrzutów sumienia, czy też poradzenie sobie z takim stresem psychicznym, które mogą utrudniać po prostu tą decyzję. Możecie przejmować się za bardzo tym, co powinniście zrobić, zamiast tym, co tak naprawdę czujecie. Więc ta karta jest jakby zwiastunem tego, że mogą pojawić się jakieś nieprzespane noce, że możecie wszystko analizować po 100 razy i no, tworzyć te pesymistyczne jakieś wizje przyszłości. Więc jest tutaj pokazany strach przed utratą danej relacji lub też przed osądem innych osób. Jest również ogromne poczucie odpowiedzialności za innych, które może Was mocno przytłaczać. No i pojawia się ten lęk, niepewność, pewne napięcie. To są przeszkody, które jesteście w stanie pokonać, a jest to pewien rodzaj emocjonalnego ciężaru, który no, może Wam utrudnić zrobienie tego kroku naprzód, nawet jeżeli czujecie, że jest to konieczne. Zobaczmy, co może Wam pomóc, żeby przejść przez tą zmianę. Co Wam pomoże, żeby przejść przez tą zmianę. I mamy kartę koła fortuny. Mamy kartę eremity. I kartę pazia buław. Karta koła fortuny mówi o nieuchronności, o losie, o zmienności, no i okazjach też, których po prostu nie da się zatrzymać, na które nie macie wpływu, więc tutaj pomoże Wam jakby zaufanie temu procesowi, że wszystko, co się w tej chwili będzie działo, to znalazło swój odpowiedni moment na to, tak? Otworzyć się też na nowe możliwości, które pojawią się, jeżeli puścicie już to, co jest stare i co Wam nie służy. No a także zrozumiecie, że nie wszystko można tutaj kontrolować, ale macie jakby możliwość wybrać, jak na to zareagujecie, tak? Karta eremity mówi o tym, że przyjdzie czas takiej wewnętrznej refleksji, wycofania się pewnego, mądrości też i samotności po to, żeby zregenerować swoje siły. To karta osoby, która ma w sobie wiedzę na dany temat, która potrzebuje przeanalizować dotychczasowe swoje działania, wyciągnąć wnioski, spędza czas sam ze sobą po to, żeby zrozumieć i usłyszeć, czego tak naprawdę chce. To jest też informacja niepodejmowania decyzji pod wpływem innych osób, tylko
w zgodzie z samym sobą i zaufaniu po prostu tej swojej wiedzy, mądrości, którą się ma, doświadczeniu, by przejść ten proces w sposób bardzo dojrzały i spokojny. Paź Buław mówi natomiast o pewnej ciekawości, odwadze, by ruszyć tutaj z miejsca. Więc pomocne dla Was może być otwarcie się właśnie na te nowe pomysły, nawet jeżeli nie ma jeszcze tego planu, tak, do przodu, nawet jeżeli nie wiecie dokładnie, co Was spotka, ani co możecie w dalszej części zrobić, tak. No i to jest też wezwanie, żeby działać, nawet jeżeli pojawi się ten lęk, ale robić to małymi krokami, tak? Bo karta Pazia Buław to jest takie wewnętrzne dziecko, które pragnie życia, pragnie przygody i pragnie tej wolności. Więc tutaj dla Was pokazuje się przede wszystkim zrozumienie, że ta zmiana, która tutaj się pojawia, jest częścią życia, no i że nie wszystko macie pod kontrolą, tak? Ważny będzie czas w tej samotności, w tej ciszy, taka własna refleksja, na podstawie której będziecie w stanie podjąć swoje decyzje z poziomu dotychczasowej wiedzy i doświadczenia, bez presji z otoczenia. No i odwaga przede wszystkim, by ruszyć do przodu z nowym nastawieniem, oczywiście bez jakiejś perfekcji w działaniu, ale z otwartym sercem i z chęcią tej przygody i wolności. To wszystko, co mam dla grupy numer 1. Przypominam, że do końca maja jest promocja u mnie na czytania prywatne. Można zadawać pytania za darmo. Jeżeli ktoś chciałby jakiejś porady, usłyszeć jakiś przekaz z kart Tarota, to serdecznie zapraszam. Link do wróżby za darmo znajduje się zawsze w opisie do tego filmu. Jeśli to czytanie z Wami rezonowało, no to zostawcie proszę jakiś ślad, komentarz, serduszko, cokolwiek, co czujecie, podzielcie się swoją refleksją. Wasze słowa mogą też pomóc komuś innemu. Dziękuję grupie numer 1 i przechodzimy teraz do grupy numer 2. Wyciągniemy najpierw dla Was karty wyroczni, no i zobaczymy, w jakiej dziedzinie życia może się tutaj coś dla Was zadziać. Jaka jest ogólna wyrocznia, przesłanie dla Was na najbliższy czas. Wyciągniemy sobie 3 karty i zaraz Wam powiem, co one mogą tutaj oznaczać. No i pięknie. W pierwszej karcie mamy informację, żeby posłuchać swojej intuicji, ponieważ macie głęboką wiedzę wewnętrzną, tak? Macie w sobie dużo empatii i nadwrażliwości, więc warto wykorzystać to dla siebie, tak? Z korzyścią dla siebie. To czas, w którym Wasze przeczucia mogą przynieść dużo korzyści, jeżeli ich posłuchacie, jeżeli podejmiecie to ryzyko i zaczniecie działać, tak? Więc tutaj ważna dla Was będzie w tym miesiącu intuicja i słuchanie
swojego wewnętrznego głosu. Karta kolejna to karta chaosu i konfliktu. Coś, na co nie macie być może wpływu, jakiś zewnętrzny konflikt, który może zaburzyć wasz dotychczasowy spokój. Okoliczności mogą być bardzo chaotyczne, ale dzieje się to jakby wszystko poza wami, po to, żeby wstrząsnąć pewnymi strukturami i pokazać wam prawdziwą ścieżkę, drogę do szczęścia, tak? Więc możliwe, że pojawią się tu jakieś konflikty, jakieś wzburzenia, zamieszania po to, żebyście mogli znaleźć właściwą drogę i podążać tą drogą. Kolejna karta to mówiąca o tym, żeby spojrzeć na inne osoby lub też na sytuację w bardziej rzeczywisty sposób, poza tą powierzchownością. To również informacja, żeby nie ukrywać też prawdziwego siebie, nie zakładać masek, nie udawać, że jest się kimś innym, bo ważne będzie tutaj, żeby nie starać się też zaimponować innym osobom, starać się być bardziej autentycznym, nie upiększać też swoich historii, nie dodawać też jakichś dramatycznych elementów po to, żeby uczynić je bardziej jakby atrakcyjnym, tak? Więc tutaj jest jakby wskazówka, żeby spojrzeć poza tą powierzchnię, poza tą maskę, zarówno na siebie, jak i też na inne osoby. Być może idealizujecie kogoś w swoim życiu, a być może też sami zakładacie te maski po to, żeby inni nie odkryli pewnej prawdy. No i zobaczmy teraz, co nam tu karty Tarota jeszcze dopowiedzą. Zobaczmy najpierw, jakiej sfery życia może dotyczyć ta zmiana, która jest tutaj przed wami. Dla grupy drugiej sfera życia, w której nastąpi zmiana. I mamy kartę Wisielca. Mamy kartę Rydwanu i mamy kartę 3 denarów. Tutaj mamy informację w karcie Wisielca, że być może w waszym życiu od jakiegoś czasu coś nie rusza do przodu, jest zatrzymane, jest być może poczucie takiego utknięcia i potrzebna jest jakby zmiana pewnej perspektywy. Pokazuje też, że od pewnego czasu nie możecie z czymś ruszyć, być może czekacie na coś, obserwujecie, nie możecie przez to jakby iść naprzód. No, albo z własnego wyboru, albo też z przymusu, tak? Więc to może dotyczyć, ta karta, waszego podejścia do życia, jakby poczucia wpływu na te własne decyzje, strefy też osobistej lub jakiejś relacyjnej. Mamy kartę Rydwanu, która mówi o ruchu, o tym, żeby przejąć stery, o tym, żeby podjąć decyzję. To jest karta przeciwna do karty Wisielca. Pokazuje, że w najbliższym czasie szykuje się tu dla was jakiś przeskok z tego bezruchu do działania, a więc silna wasza wola i wybór jakiejś drogi. To może być życiowa decyzja,
o niezależności, o możliwości zmiany miejsca zamieszkania, przeprowadzka, zerwanie z przeszłością. To też może oznaczać wyjście z jakiejś zależności emocjonalnej, finansowej albo też zawodowej. I trójka denarów, karta mówiąca o współpracy, o pracy zespołowej, budowaniu czegoś też od podstaw. Ona mówi przede wszystkim o relacjach zawodowych, o nauce, o działaniu też z innymi osobami w jakimś konkretnym celu. Może dotyczyć zarówno relacji, która się rozwija, ale jakby potrzebuje jeszcze pracy i zaangażowania obu stron. Więc tutaj najprawdopodobniej mamy do czynienia ze sferą taką zawodowo-relacyjną, w której czujecie, że zbyt długo tkwicie w jakimś zawieszeniu, coś się nie rusza. Może praca, może związek, a może brak tej decyzyjności. Na pewno nadchodzi dla Was ten moment podjęcia tej decyzji i ruszenia mocno do przodu, a więc przejęcia kontroli i zakończenia tego impasu, który się ciągnie od dłuższego czasu. Zmiana ta może właśnie polegać na nowej współpracy, podjęciu tej pracy, podjęciu się jakiegoś projektu albo zadbania, rozwinięcia relacji, w której jesteście i na wspólnym działaniu, wspólnych celach. Więc może to być zmiana pracy lub też podejście do obecnej pracy z takiego biernego jakiegoś trwania, przyglądania się do bardziej aktywnego budowania. Może to oznaczać też koniec pewnego biernego czekania w relacji i podjęcia decyzji, czyli ruszamy dalej razem, czy też każdy w swoją stronę. No i rozpoczęcie jakby wspólnego projektu, wspólnego życia, działania z kimś, ale już na innych zasadach, jasnych jakby zasadach, no i z tym wysiłkiem, które wkładają obie strony. Zobaczmy w takim razie, na czym ta zmiana będzie polegała. Na czym ta zmiana będzie polegała. Mamy kartę śmierci, a więc transformacji. Kartę 8 kielichów i kartę króla kielichów. Karty te pokazują tutaj odejście od czegoś, co już Was nie spełnia emocjonalnie, ku temu, co będzie jakby karmić Waszą duszę. Karta śmierci to karta pewnego końca i zakończenia pewnych rzeczy, no ale też początku, więc pokazuje, że coś definitywnie się zakończy. Nie oznacza to czegoś dramatycznego, może to być właśnie odcięcie się od czegoś, jakaś transformacja, jakiś przełom w sprawie, tak? Może chodzić o zamknięcie pewnego etapu zawodowego, zamknięcie etapu emocjonalnego, no albo też wewnętrznego, a więc na przykład starego sposobu myślenia, czy też tego stanu zawieszenia, o którym tutaj mówiliśmy, czy też relacji bez jakiejś przyszłości. 8 kielichów mówi już o takim świadomym odejściu, pożegnaniu tego, co emocjonalnie Wam już nie wystarcza, tak? Kiedyś, co było jakby dla Was ważne, teraz prawdopodobnie nie daje Wam już tego spełnienia i zmiana będzie polegała tutaj na opuszczeniu przeszłości, nawet jeżeli ona nie była aż tak całkiem zła, ale macie chęć szukania czegoś bardziej głębszego i bardziej tutaj autentycznego. I karta króla kielichów to pewna dojrzałość emocjonalna.
to jest też stabilizacja taka emocjonalna, panowanie nad uczuciami. Więc ona tutaj pokazuje jakby efekt tego procesu, do którego zmierzacie, a więc spokój, opanowanie, świadomość też własnych uczuć i własnych wyborów. Zmiana na pewno prowadzi do nowego stanu, tak? Jesteście bardziej w kontakcie ze sobą, swoimi uczuciami i swoimi potrzebami, a więc prowadzi do tego spełnienia emocjonalnego. Może tu być dla niektórych z Was też informacja, że po tym odejściu, zakończeniu pewnych spraw pojawi się w Waszym życiu osoba, która będzie miała właśnie cechy tego króla kielichów, a więc mężczyznę dojrzałego emocjonalnie, a także osoby, która będzie mogła Was wesprzeć w jakichś sprawach. To może oznaczać też równie dobrze jakiegoś terapeutę, tak, który pokieruje Was, wesprze Was w tej decyzji. Więc tutaj karty pokazują, że prawdopodobnie zamkniecie coś definitywnie, odejdziecie od jakiejś sytuacji, która już emocjonalnie Was tutaj nie zaspokaja, no i odzyskacie ten swój spokój i dojrzałość emocjonalną. To może dotyczyć zakończenia jakiejś relacji lub sytuacji, która dawała Wam pewne złudne poczucie bezpieczeństwa, no i rezygnacja jakby z tego układu, które jest oparte na pewnej zależności i brakuje tu pewnych emocji, których Wy potrzebujecie. No i zakończenie tej drogi emocjonalną, pewną równowagą, albo w sobie, albo z kimś, tak, kto naprawdę potrafi dać Wam to wsparcie. Zobaczmy, jakie będą konsekwencje tej zmiany dla Was w Waszym życiu. Jakie będą konsekwencje tej zmiany. Mamy kartę 10 kielichów, kartę 6 denarów i kartę umiarkowania. Pokazują się dla Was tutaj bardzo korzystne te zmiany, które nadchodzą, jeżeli uda Wam się coś tutaj zakończyć. 10 kielichów to karta szczęścia rodzinnego, spełnienia emocjonalnego, harmonii też w relacjach. Pokazuje, że zmiana będzie prowadziła do takiego głębokiego poczucia szczęścia i przynależności. Takie, które nie będzie już oparte na pewnych iluzjach czy uzależnieniu, tylko na prawdziwej, dojrzałej więzi. Może to oznaczać dla niektórych z Was nowy, bardziej świadomy związek. Może oznaczać stworzenie rodziny lub też odrodzenie się tej relacji wewnątrz, którą być może macie, która dojrzeje do pewnego etapu, tak? 6 monet to karta wzajemności, równowagi, w dawaniu, braniu, zdrowa taka wymiana energii bardzo. Po tych wcześniejszych kartach jakby pokazuje tutaj, że nie będziesz już inwestował w coś jednostronnie, tak? Dostaniesz to, co sam z siebie dajesz. Może ta karta oznaczać też pewne wsparcie finansowe albo też emocjonalne, które przyjdzie, kiedy przestaniecie właśnie tkwić w jakimś starym schemacie, tak? No i karta umiarkowania, która mówi przede wszystkim o uzdrowieniu, o leczeniu, o uzyskaniu takiego balansu i spokoju. Mówi o tym, że tą zmianę przejdziecie bardzo spokojnie, nie w sposób gwałtowny i ten spokój będzie długofalowy, tak? Uda Wam się znaleźć taki złoty środek pomiędzy
waszymi potrzebami, a potrzebami innych osób, albo pomiędzy emocjami a rozumem, tak? To jest też, tak jak mówiłam, karta uzdrowienia po jakimś chaosie, po jakichś skrajnościach, albo też po braku tej równowagi. Więc tu przed wami pojawia się przede wszystkim to emocjonalne spełnienie, poczucie bezpieczeństwa, tak? Bardzo duża równowaga w relacjach, wsparcie też od innych, no i pełne jakby uzdrowienie i stabilność, tak? Więc nawet jeżeli ten proces wcześniej wydawał się tutaj trudny, to prowadzi on do czegoś spokojnego i zupełnie innej jakości waszego życia, tak? Co będzie największym wyzwaniem? Zobaczmy jeszcze. Co będzie największym wyzwaniem? Mamy kartę 9 mieczy. Kartę 8 denarów. I kartę 6 mieczy. Wyzwaniem największym dla was może być przede wszystkim zamartwianie się, poczucie winy, czy też bezsenność. Wskazuje ta karta na to, że możecie bardzo emocjonalnie przeżywać to, co się dzieje. Mogą się pojawić wątpliwości też, czy dobrze robicie, a także strach przed jakąś stratą, czy też przed samotnością. To jest taki wewnętrzny jakby dialog myślowy i sabotowanie jakby samego siebie, tak? 8 denarów mówi o pracy, o wytrwałości. Wskazuje tutaj, że utrzymanie tej konsekwencji w działaniach będzie trudne, szczególnie w momentach zwątpienia, tak? Więc tutaj karty jakby mówią, że ta zmiana nie nastąpi sama i ona będzie wymagała jakby waszej decyzji, waszego zaangażowania, a także cierpliwości, tak? Możecie też tutaj zniechęcić się do tych kroków, dokonania tych zmian, jeżeli efekty nie przyjdą od razu, więc tutaj wyzwaniem jest, żeby nie poddawać się po prostu, tak? No i 6 mieczy to karta podróży, zostawienia za sobą jakichś trudnych emocji, trudnej przeszłości. Wskazuje, że to odejście może nie być łatwe, nawet jeżeli będziecie wiedzieli, że ono jest konieczne. Możecie czuć tutaj smutek, żal albo taką niepewność, czy dobrze robicie. Więc wyzwaniem tutaj jest jakby, żeby zostawić coś, co kiedyś dawało wam poczucie bezpieczeństwa, bo po prostu nie było dla was już wystarczające, więc tu jest jakby wskazanie, że trzeba będzie to pozostawić za sobą, tak? Więc wyzwaniem dla was jest przede wszystkim ten wewnętrzny taki proces przemiany, który wymaga od was jakby odwagi, by zostawić to, co już wam tutaj nie służy, żeby wytrwać też w tym nowym kierunku, no i też zapewnić sobie ten komfort psychiczny, emocjonalny, gdy pojawią się jakieś trudniejsze emocje, tak? Potrzeba też dużo cierpliwości i pracy, żeby dokonać tych zmian. Ale przed wami, jak tutaj wcześniej sprawdziliśmy, jest bardzo korzystne wyjście z tej sytuacji, więc to jest jedynie taka informacja, czego możecie się spodziewać, tak?
jakie trudności możecie napotkać po drodze przy podjęciu tej decyzji. No i a zobaczmy w takim razie, co pomoże Wam przejść przez tą zmianę. Co pomoże Wam przejść przez tą zmianę? Mamy kartę tu jest chyba karta kochanków, zaraz zobaczymy. Jestem pewna. Król denarów. I karta królowej buław. To jest karta nie kochanków, tylko karta słońca. Karta słońca mówi o radości, o świadomości, uświadomieniu sobie pewnych rzeczy, optymizmie, tak? Pokazuje, że ważna będzie wiara w siebie, wiara też w lepsze jutro, skupienie się na tym, co jest zdrowe, proste, szczere. To jest taka dziecięca radość życia, autentyczność, kontakt z samym sobą po to, żeby być szczęśliwym. Może też oznaczać relacje z kimś, kto jest bardzo pozytywnie do Was nastawiony, kto daje Wam dużo ciepła i światła. No i o tym może mówić też karta króla denarów, osoba starsza, osoba dojrzała, która ma już poukładane jakby życie. Ktoś z rodziny to może być, możecie na pewno liczyć na pomoc tej osoby, na wsparcie ze strony tej osoby. Ona Wam da to ciepło i zrozumienie. To karta stabilności, bezpieczeństwa, a więc tutaj oprócz tego wsparcia tej bliskiej osoby, to może być też taka umiejętność praktycznego działania, planowania, trzymania się jakby rzeczywistości, tak? Budowania też solidnych podstaw w życiu i wizji tego, że jest to możliwe do zrealizowania, tak? I karta królowej buław, a więc odzyskanie tej pewności siebie, odwagi i wewnętrznej siły, więc tutaj na pewno pomoże Wam w tym wszystkim Wasza własna siła i zdolność do działania, pokonywania też tych własnych lęków, tak? Odwaga do bycia sobą, mówienia tym własnym głosem, podejmowania też decyzji, tak? Dla niektórych osób może to oznaczać jakąś osobę z Waszego otoczenia, może to być przyjaciółka, siostra, osoba, która Was w jakiś sposób zainspiruje albo wesprze, tak? Więc tutaj jakby pomocne w tej Waszej przemianie pokazuje się tutaj pozytywne nastawienie do wszystkiego, wiara w to, że wszystko się uda, zdrowy rozsądek, zaufanie też do samych siebie, wewnętrzna siła i gotowość do działania i także ewentualnie pokazuje się tutaj wsparcie i pomoc osób, które być może są w Waszym otoczeniu. Osoby bardziej zewnętrzne, mamy tu energię królowej buław, czy też osób jakichś w rodzinie, tak? To wszystko, co mam dla Was w tym czytaniu. Przypominam, że trwa promocja na czytania prywatne, wiadomości od kart Tarota. Są to darmowe czytania. Jeżeli macie ochotę z nich skorzystać, możecie do mnie napisać. Link do tych czytań znajduje się w opisie do filmu. Serdecznie zapraszam. Promocja będzie trwała do końca miesiąca maja. Jeśli to czytanie z Wami rezonowało, no to
zostawcie proszę jakiś ślad, komentarz, serduszko, cokolwiek, co czujecie. Podzielcie się swoją refleksją. Może wasze słowa pomogą komuś innemu, tak? Do zobaczenia w takim razie na kolejnych czytaniach.